Kontynuujemy naszą przygodę z Van Life Australia. Wyprawa campervanem do Moor River i Gilderton, część druga. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, plaża jest przede mną, bawienie się piaskiem, jak dziecko. Wielu podróżnych pomija te zachwycające miejsca, tracąc niesamowite doświadczenie i piękno natury, które znajduje się zaledwie kilka minut jazdy od miasta. Ja też byłam i wiem, ile można stracić, jeśli nie masz odpowiedniego przewodnika. Dobra wiadomość jest taka, że jestem tu, aby podzielić się z Wami moją wiedzą z pierwszej ręki. To są naprawdę ukryte perełki, często pozostają w cieniu bardziej popularnych destynacji, ale zaufaj mi, warto je odwiedzić. Od zapierających dech w piersiach krajobrazów po wyjątkowe atrakcje, Moor River i Gilderton mają wszystko. Najlepsze jest to, że możesz łatwo odkryć to miejsce w swoim kamperze, co czyni je idealnym sposobem na podróżowanie i doświadczenie wolności otwartej drogi. Ocean jest po prostu bajeczny. Kochani, w Australii żyją różne gatunki mew, z których najbardziej powszechną jest mewa srebrzysta. Spotykana na całym kontynencie, zwłaszcza w strefach przybrzeżnych, a tu przed nami jest mewa pacyficzna. W większości występuje w Tasmanii, ale również tutaj już w zachodniej Australii. Są tutaj również inne, to tak Wam powiem w ramach ciekawości, bo zaraz Wam pokażę mewę, której jeszcze tak naprawdę widziałam pierwszy raz w życiu. Tą, która stoi przed nami i zaraz zobaczycie jeszcze jedną, a jeszcze jedne są prześliczne. Odleciała. A przed nami, kochani, zobaczcie, mewa rybitwa złotodzioba. Tak się nazywa właśnie mewa. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. O, tutaj. To się nazywa rybitwa złotodzioba. Występuje w Australii u wybrzeży Oceanu Indyjskiego i Spokojnego, a jej siedliskiem są obszary morskie, porty, zatoki, laguny. Jest gatunkiem rybożernym, żyjącym głównie na morzu blisko wybrzeży. No ale zobaczcie, jest przepiękna. Ma dwa wybrzeża z przodu i z tyłu, więc i ocean, i rzeka. Przede wszystkim ptaki, wszystkie mewy żyją przede wszystkim, związane są ze środowiskiem morskim, żerującym głównie na wodach przybrzeżnych. A my oczywiście powolutku zbliżamy się do naszego campervana. W brzuchach zaczyna nam już burczeć, a my musimy coś jeszcze sobie przygotować na lunch. No więc powolutku, pomalutku idziemy. Tutaj dzieci oczywiście pływają w rzece. Ta rzeka jest naprawdę bardzo ciepła, przynajmniej przy brzegu, tak jak weszłam zamoczyć nogi. Słuchajcie, bardzo łatwo jest się w tym miejscu zrelaksować i nabrać sił. Naprawdę. Można się wyciszyć. Są momenty, że oczywiście jest dużo dzieci i dzieci krzyczą, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Nie reaguję na takie odgłosy. Natomiast właśnie zapach i szum tej wody, tego oceanu. Zbliżamy się już powolutku do naszego campervana. Idziemy sobie spacerkiem. Z góry Wam pokażę, jak wygląda jak to powiedzieć, caravan park. O Jezu, zapomniałam, jak to się nazywa. Caravan park, gdzie można sobie wykupić za opłatą. O właśnie, przed nami jest caravan park, gdzie możemy za opłatą sobie postawić swój campervan, czy karawan, czy nawet rozbić namiot.
Więc Się potem przejdę słuchajcie, jeszcze to pół jest godziny. naprawdę... Tak. Australia pod tym kątem jest bardzo przygotowana, jest bardzo dużo karawan parków. Jeden z takich, ale dobrze, nie będę reklamować, ale tak jak mówię, są różne przewodniki, które mówią, w których miejscach i co się znajduje, czy jest prąd, czy jest woda, czy są ubikacje, czy są oczywiście prysznice, bo to jest najważniejsze, jeżeli podróżujecie właśnie w tej formie. Zobaczcie, ludzie stawiają swoje campervany i odpoczywają sobie nad rzeką, a po drugiej stronie mają ocean. I to jest właśnie to, co my. My oczywiście zaparkowaliśmy u góry, więc musimy wejść. No to idziemy. Wow. A tam stoi nasz basik. O, pokażę wam. Tu jest nasz bas. Przerobiony na sypialnię weekendową. Dobra. Taki. Jesteśmy na parkingu. Tam byliśmy na spacerze, widzieliście wcześniej. To jest pora lunchu, więc na karetki tu są. Tam jest, takie są gaziba. No ale tam u góry byliśmy, gdzie te gazebo stoi. O tutaj. Żeśmy szli na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół i nad ocean. A teraz jesteśmy nad rzeką. Musieliśmy się tu ustawić, bo było strasznie wieje od rzeki. I stwierdziliśmy, że będziemy tutaj stali. Jednym z największych wyzwań, z jakimi się spotkałam, planując weekendowy wypad kamperem, naszym campervanem, jest znalezienie idealnego miejsca do zaparkowania. Jest mnóstwo wspaniałych kampingów, ale niektóre wymagają rezerwacji z dużym wyprzedzeniem, a inne są nieco zbyt surowe jak na mój gust. Natomiast na takie dwudniowe, tak naprawdę w takim campervanie możecie stanąć i zaparkować. Czasami można zaparkować przy czyimś domu, zapukać, zapytać się, czy można. I macie wszystko. Ale w większości lepiej jeździć na właśnie caravan park. Wtedy jest bezpiecznie i wszystko macie pod ręką. Tak wygląda nasz campervan. Mamy w nim wszystko. Jedyny minus jest tylko na 2 osoby. Minus, nie minus. No jakby chciała jechać osoba trzecia, niestety musi już jechać drugim autem za nami. Typowe turystyczne wyposażenie. Jak widzicie, 2 krzesła, stolik, kuchenka. Mamy oczywiście zapakowany większy stolik. No i przygotowujemy powolutku lunch. W tej formie uwielbiam wypoczywać. Jesteśmy właśnie, tak jak już wcześniej mówiłam, na parkingu, ze względu na to, że strasznie wiało, a bas robi to taką naturalną osłonę, więc spokojnie można coś upiec, przygotować, oliwy troszeczkę na kuchenkę, na patelnię, no i będziemy smażyć steki za chwileczkę. Głód po takim spacerze, bardzo wzmożony. No ale kochani, żeby wybrać się na taką wyprawę, to niestety jest kwestia pakowania. Łatwo spakować za dużo rzeczy, ale to tylko sprawia, że kamper wydaje się ciasny i zagracony. I nauczyłam się na własnej skórze, że mniej często znaczy więcej, jeśli chodzi o pakowanie się na przygodę w campervanie. Jak sami widzicie, jest łóżko, jest skrzynia pod spodem, z tyłu jest półka. Oczywiście, jeżeli jedziemy na takim dłuższy jakąś wyprawę albo do buszu, zabieramy ze sobą lodówkę tam, gdzie nie ma prądu, więc bo jeżeli mamy jakieś wędliny, mięso, sery, czy tam jakieś masełko, to musi niestety być bateria i do tego lodówka już podłączona do akumulatora. Więc
Sprawa pakowania to prawdziwa sztuka. Musicie myśleć o tym, co najważniejsze, czyli jedzenie, woda, ubrania i sprzęt. Postarać się zmniejszyć wszystko w ograniczonej przestrzeni. My w tej skrzyni, tu gdzie widzicie tą niebieską lodówkę, to jest taka podręczna lodówka, a ja tutaj przygotowuję steki. Obracam już, bo ja lubię takie lekko krwiste. Mój mąż zresztą też, nie lubimy takiego well done, tak w 100% wypieczone. No i do czego jeszcze, co chcę wam powiedzieć? Mój mąż zrobił sam ten środek, sam zrobił tą skrzynię. Jedną zrobił to z pomyślunkiem, dlatego że w momencie, kiedy nie śpimy, a tutaj mamy włoskie kiełbaski, takie jeszcze do tego steka, jakbyśmy mieli ochotę. Myśleliśmy, że wcześniej zjemy, ale trochę długo nam zeszło na tej plaży, bo było bardzo przyjemnie, bardzo fajna pogoda nam dopisała, więc no, żyć nie umierać. No, nasz camper van jest tak przygotowany, jest przygotowany pod nas, pode mnie i pod męża. I tak jak mówię, takie weekendowe wypady to jest najpiękniejsza rzecz. Siadasz, pakujesz taką małą eskę, jeżeli to jest na jeden dzień, to taką małą eskę, jeżeli idziemy na 2 dni, to już bierzemy lodówkę, ale też zależy, czy są gdzieś bliskie jakieś miejscowości. Tutaj w Gilderton nie jest najgorzej, są tam małe sklepiki, więc jest stacja benzynowa, więc zaopatrzenie można kupić. Ale o czym trzeba pamiętać, jeżeli nawet jeździcie takim campervanem albo wypożyczycie sobie, chcąc się poruszać po Australii, no jest to kosztowne, bo paliwo jednak kosztuje około $2. Na przykład, jak chcecie wynajmować na caravan park miejsce, to też musicie liczyć od $30-50. Nie jest to dużo, jest to dużo, dużo taniej niż hotele. Czy jakieś inne. Na pewno nie można w Australii nigdzie na plaży rozwijać namiotów. Jest to nielegalne tutaj, więc musicie na to uważać. Ja wiem, że czasami dość, ale rangerzy jeżdżą i wtedy możecie zapłacić niemałą karę. Więc pierwszą rzeczą, jaką bym polecała, to przede wszystkim sprawdzić pogodę, jeżeli się gdzieś wybiera. A tutaj mam Italian sos do sałatki, którą przygotowałam już w domu. Tam jest sałata, pomidory, bocconcini chyba, jak się nie mylę. Polałam sosem i mieliśmy wspaniały lunch. A później będzie jeszcze kawka. Ale kawkę mamy też, jeżeli jedziemy właśnie w taką wyprawę powyżej 100 kilometrów, zawsze bierzemy sobie kawę do termosu. My tak po polsku, wiecie, robimy sobie kawkę do termosu. To jest śmieszne, bo ludzie tutaj stają na stacjach benzynowych i piją różne flat white, czy latte, czy cappuccino. Ja uwielbiam swoją kawę. Nie przepadam, dlatego że wszystkie te kawy, nawet jak tutaj zamówię taką kawę, bo ja piję czarną, więc ona jest tak dla mnie bez smaku, to są te granulowane, ja jak nie za bardzo za nimi przepadam, więc zawsze sobie parzę do termosu, albo mój mąż parzy do termosu kawę właśnie i potem jak jedziemy, to sobie tam popijamy. Więc kawa to jest pierwsza rzecz, którą muszę mieć. I tak naprawdę ten termos nie pokazałam wam. Teraz mi się przypomniało, jak właśnie patrzę tutaj na to jedzonko. Oczywiście do kiełbasy mamy naszą polską musztardę, którą też tam widzicie stoi na półce, ale też nie pokazałam. Słuchajcie, ja się cały czas uczę tego programu, więc spokojnie. Jak to wszystko ma wyglądać, o czym mam mówić, ale mówię po prostu prosto z serca, jak było i jak to wygląda. Kolejnym takim jeszcze wyzwaniem jest radzenie sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami. Wiecie, jak to na drodze. Nie znamy dnia ani godziny, co się może zepsuć. Są różne, niezależne od tego, czy chodzi o awarię mechaniczną, campervana, czy nagłą zmianę pogody. No nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i można przewidzieć. Ale to przecież część przygody, prawda? Nauka
elastyczności i adaptacji do każdej No to sytuacji. życzę smacznego. Do usłyszenia za chwilę. Tak wygląda. Ale widok. To jest klapa otwarta. No i wciska już minęła, witam. Trzeba będzie za chwilę się pakować i jechać dalej. Zobaczymy, co jeszcze dzień przyniesie, jeżeli będzie za długi odcinek. Jeżeli będzie za długi odcinek, to zrobię z niego 2 odcinki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Zapraszam do następnego. Hejka.